Cześć! Dzisiaj sobie wyjaśnimy, co to jest napięcie międzyfazowe. Napięcie międzyfazowe to napięcie mierzone między dwoma dowolnymi fazami. W rzeczywistości jest to różnica napięć między jedną fazą a drugą fazą. Wartość skuteczna napięcia międzyfazowego to oczywiście 400 V. Spójrz na tą symulację, gdzie pokazano, w jaki sposób powstaje napięcie międzyfazowe. Jak widać, jest to różnica między fazą pierwszą a drugą, drugą a trzecią i trzecią a pierwszą. Również tutaj widać, że wartość skuteczna napięcia międzyfazowego, czyli VRMS, wynosi prawie 400 V. Pamiętajmy, że przy tego typu symulacjach lub pomiarach za pomocą oscyloskopu ważne jest, gdzie podłączamy dane sondy pomiarowe. Jeżeli sondę pomiarową, którą powinniśmy podłączyć pod L1, podłączymy pod L2, a tą co pod L2 pod L1, to otrzymamy wykres obrócony o 180 stopni. Spójrzmy jeszcze do arkusza kalkulacyjnego, gdzie wyliczamy chwilowe napięcie międzyfazowe między fazą pierwszą a drugą, drugą i trzecią oraz trzecią i pierwszą oraz obliczamy wartość skuteczną każdego napięcia międzyfazowego zgodnie z OPL-ką 0.1.6. Wartość skuteczna napięcia międzyfazowego wynosi oczywiście prawie 400 V. Zwróć uwagę na dwa charakterystyczne punkty przebiegu napięcia międzyfazowego. Wartość szczytowa napięcia międzyfazowego L1-L2 jest przesunięta w stosunku do szczytu napięcia fazowego L1 o minus 30 stopni, a wartość napięcia międzyfazowego osiąga wartość 0 wtedy, gdy składowe tego napięcia, czyli faza pierwsza i druga, są sobie równe. Zwróć uwagę również, że przebiegi napięcia międzyfazowego przesunięte są względem siebie o 120 stopni. Tak natomiast prezentują się przebiegi napięcia międzyfazowego i fazowego na jednym wykresie. Jest to przebieg praktycznie identyczny do tego otrzymanego w symulacji. Spójrz na nasze wirujące wektory, które reprezentują amplitudę napięcia. Tak jak wspominałem, napięcie międzyfazowe to różnica napięcia między fazą pierwszą i na przykład drugą. Na wektorach można to przedstawić jako sumę wektora L1 i wektora minus L2. Ponieważ nasze wektory w tym momencie utworzyły rąb, który składa się z dwóch trójkątów równobocznych, można wywnioskować, że jego przekątna będzie równa pierwiastek z 3 długości standardowego wektora i będzie ona równoważna maksymalnej amplitudzie napięcia międzyfazowego. Natomiast kąt, jaki tworzy ta przekątna, jest równy 30 stopni, czyli tyle, ile wynosi przesunięcie między fazą L1 a napięciem międzyfazowym L1-2. W ten sam sposób możemy wyznaczyć różnicę wektora L2 minus L3 oraz L3 minus L1. Zobaczmy teraz, jak wygląda nasze napięcie międzyfazowe razem z napięciem fazowym. Pamiętajmy, że chwilowa amplituda napięcia międzyfazowego zależy od chwilowej różnicy napięć odpowiednich napięć fazowych.